Witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym odcinku Unia przykręca śrubę na ruble politycznie rozdawane. Będzie unijna i amerykańska akcja przeciw rosyjskiemu SWIFT-owi. Kryzys rąk do pracy w sektorze wydobywczym. Chińscy producenci AGD mają rosyjskie problemy. Pobili się dwaj oligarchowie przed brytyjskim sądem, a na koniec Arctic LNG 2 zaczyna trzeszczeć pod wpływem sankcji. Zapraszamy. Dzień dobry widzowie, dzień dobry Marku. Witamy dzień dobry, Mateuszu, w kolejnej odcinku Lupy Gospodarczej z Markiem Meissnerem. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, a lubicie treści Marka lub nasze, to można wcisnąć przycisk subskrypcja, dzięki temu będziecie mieli dostęp do wszystkich informacji, które publikujemy, a publikujemy bardzo dużo. Ci z Was, którzy jeszcze wczoraj nie byli w stanie zobaczyć, mamy nowego współprowadzącego, CEP Ukraina, uruchomiony, Marek Kozubel, również będzie co wtorki, środę Marek Meissner, wtorek Marek Kozubel. I tak będziemy rozwijać, bo wciąż szykujemy nowe niespodzianki. A teraz, Marku, cóż dla nas przygotowałeś? Dzieje się. Unia Europejska ma dosyć. I moim zdaniem to dosyć, to się wzięło z ostatnich informacji wywiadowczych na temat kto co bierze. A mianowicie, że rubelki zamienione na eurosy płyną strugą do pewnych partii. I o co chodzi? Komisja Europejska zaleca, żeby w ramach 14 pakietu sankcji wystąpił całkowity zakaz dla partii politycznych, zespołów doradców i innych grup, w tym think tanków, przyjmowania jakichkolwiek środków finansowych od Rosji. Think tanki też? Tak, wszyscy, instytucje naukowe także. Jak wszyscy, to wszyscy, babcia też. No i w związku z tym, kto się, że tak powiem, wyłamie, tego sankcje spotkają. A że partie polityczne mogą być bardzo czułe na sankcje i mogą, jeżeli dostaną labela foreign agent, to się zrobi nieciekawie. A ja mam od razu pytanie do ciebie, bo w Polsce jest taka nowa partia jedna. O, tak, zdecydowanie. Ja myślę, że ta partia jest w tym momencie pierwsza do odstrzału. No właśnie, bez rubelków to ciężko będzie im dalej. Ciężko. A wiesz, co się stało? Front Narodowy, nasz ulubiony Front Narodowy pożyczkę spłacił. 6,6 miliona, tak, 6,6 miliona poszło na działalność służącą rozwojowi demokracji, a że tak powiem, ktoś to finansował? Ano finansował znany nam Sberbank. O, tak dba? Tak dba o demokrację? Tak dba o demokrację. I żeby było jeszcze ciekawiej, to przykręcamy śrubę gospodarczą w ramach 14 pakietu. Zaostrzenie ograniczeń eksportowych rudy manganu i innych metali ziem rzadkich. Zakaz importu rosyjskiego helu. Zakaz dostępu do portu 11 w tej chwili statkom żeglugowym wspomagającym wysiłek wojenny Rosji. I ta lista będzie cały czas na bieżąco aktualizowana. Podobno jest już nie 11, jest już 16. Także odcinanie. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to statki, które, nie wiem, przewożą kontenery, wpływają do Rosji i okazuje się, że przewozili jakieś towary, które do produkcji wojskowej, to one wtedy mają bana na porty europejskie? Tak, dokładnie. To ciekawe jest, bo firmy logistyczne teraz będą musiały chyba wykazywać się dużo większą przenikliwością, żeby kontrolować te towary. No zdecydowanie. Jak wypadną 3 statki na przykład na trasie europejskiej, no to logistycznie to się robi bardzo duży problem. Logistycznie tak, prawdopodobnie będą musieli korzystać z jakichś pośredników. No to prawdopodobnie będzie Turcja. Tak jest, będą musieli korzystać z pośrednictwa i to będzie pośrednictwo prawdopodobnie, jeżeli to będą ładowali w portach, i to już jest w tym momencie problem, tureckich. Okej. Tak, do czasu, bo jak Amerykanie się zorientują, że w ten sposób się omija sankcje, to przycisną znowu Turków.
I tak będzie zabawa w kotka i myszkę trwała. W ostatnim tygodniu jakiś jeden z największych tureckich banków odmawia obsługi rosyjskich firm. Teraz jeszcze firmy logistyczne, porty. Bardzo prestiżowy bank stambulski. Tam siedziała rosyjska elita, która sobie wyprowadziła kasę. No i teraz okazuje się, że jednak Rosjanie są B. No są. No więc są B. Im dłużej to trwa, tym Rosjanie też mają coraz mniej do zaoferowania pieniędzy. Tu też warto na to zwrócić uwagę i niektórym krajom po prostu przestaje się opłacać niektóre interesy prowadzić, koszty sankcji wtórnych, a interes z Rosją, czasami te wahadło się przekrzywia na drugą stronę. A dodatkowo pojawiają się na horyzoncie nowe problemy, o których chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, nawet u nas. Albo wspomnieliśmy tylko tak zdawkowo, rosyjski system rozliczeń międzynarodowych, taki ichniejszy SWIFT. Ja o tym powiem dokładnie, bo oni się już za to biorą. To znaczy skończmy ten nasz wątek, bo ten nasz wątek dotyczy jeszcze, że tak powiem, naszego osobistego wroga, który często o nas wspomina jako o dezinformatorach. Jest to portal Voice of Europe, który się okazuje jest sowicie wynagradzany i sponsorowany. Ale przepraszam, on mówi, że Kremlinka to dezinformacja? Gdzieś był taki wszyscy, artykuł. Tak, wszyscy. Polscy analitycy gospodarczy, tak. A to my. Tak, sieją dezinformację, a Rosja ma najwyższy wzrost PKB na świecie. I w okolicach. Przypomniał mi się jakiś taki doktor na YouTubie, który mówi, że Rosja ma się najlepiej na świecie. Ostatnio nawet intensywnie pisał pod którymś z naszych postów. Ciekawe, czy mu się też rubelki ukrócą. Wiesz co, ja pamiętam taki dowcip jeszcze z czasów ostatniej komuny. Mianowicie jak była w ostatnich latach komuny była delegacja w Paryżu, i między innymi był ówczesny przywódca Szwecji Czech, a tam już się Czechosłowacja, tam już się kotłowało. No i była delegacja rosyjska i jak szedł tenże przywódca Czechosłowacji przez bulwary w okolicach Łuku Triumfalnego, jakieś podejrzanie wyglądające panie mu klaskały. No i on się spytał ówczesnego prezydenta Francji, dlaczego te panie mu klaszczą. Na co prezydent Francji odpowiedział, dlatego, że jesteś pan właścicielem największego na świecie burdelu. W tym momencie rozległo się od delegacji rosyjskiej: Włod Ciechy zawsze megałomany. Okej. Przetłumacz dla widzów. Tak, przetłumaczę. No i Czesi jak zawsze megalomani. Tak. Wracając do problemu, Voice of Europe jest przez panią Jurową osobiście wymieniony. Powiedziała tak: nie uznajemy ich za media, ale po prostu za narzędzia propagandy Putina. I będą sankcje. Będą sankcje absolutne na Voice of Europe, rosyjską gazetę, RIA Nowosti, Izwiestia, Sputnik, czyli cały ten kompleks putinowy, medialny. Żadnych korespondentów, żadnych akredytacji, czyli mówiąc językiem, co po niektórych naszych słuchaczy, poszli won za dom. To powinno być zrobione z rok temu. Tak szczerze mówiąc. Co najmniej, to znaczy ja uznaję jedną wielką rzecz, którą zrobiono na Zachodzie w 2022 roku, czyli ciachnięto całkowicie RT News i możliwości retransmisji tego w krajach Zachodu, bo to było potężne narzędzie propagandy. Tak. Ja pamiętam, że w Szwecji było tak, że świeży imigranci słuchali wiadomości o Szwecji, będąc w Szwecji z RT News, a wiadomo jakie one były. No tak. Także wiesz, to, że ciągnięto, bardzo pozytywne. Tak naprawdę wojna informacyjna to jest jedno z tych gałęzi, gdzie Rosja robi to dobrze.
Naprawdę, jeżeli chodzi o stopień dezinformacji, o wprowadzanie w błąd, o wykupowanie płatnych artykułów, nawet w poczytnych zagranicznych mediach, dużo się dzieje i robią to dobrze. Jeżeli chodzi o kłamanie, to tu akurat są dobrzy. Ja powiem tak, jest kłamstwo i kłamstwo. To, co prezentuje Sołowiow, Skabiejewa, Popow, ich goście, to niejednokrotnie jest kabaret, a nie kłamstwo. Ale rosyjskie ośrodki dezinformacji, które działają prawdopodobnie pod egidą wywiadu, działają niestety dobrze. I dobrze to robią. Ogólnie, jak widać po ostatnich wydarzeniach, służby rosyjskie, białoruskie działają dobrze. Mają się dobrze, nawet u nas w kraju. Niestety. Niestety mają się dobrze, widać je dobrze i w związku z tym, że tak powiem, to stwierdzenie oni tu są tak wykpiwane, to jest jednak prawdziwe. Tu jest jeszcze jedna zasadnicza sprawa, czyli mamy te partie polityczne. Otóż te partie polityczne mają całkowicie zaprzestać finansowania się z rosyjskich środków. Mało tego, one mają wykazać, jakie środki od Rosji kiedy pobrały, poczynając od 2014 roku. Jest to pakiet proponowany przez Komisję Europejską. Tak jest. To jest puszka Pandory. A do kiedy muszą? No to najpierw ta propozycja musi przejść, a zgadnij, kto jest przeciw? Kto? No nie. No bo oczywiście, że tak. Węgry, no tak. Już Jarto zakrzyknął cenzura. Oj, ale to nie, no to jeżeli wszystkie partie europejskie będą musiały pokazać księgi od 2014 roku. Pod kątem, czy przypadkiem nie brały kasy od Rosjan, fundacji rosyjskich banków lub też banków, które mają głównych akcjonariuszy rosyjskich. A wiesz, jakie jaja wyjdą? Że może się okazać, że każda jedna partia wzięła. Tak, może się, jak od 2014 może się okazać, że każda partia wzięła, więc podejrzewam, że po cichu to upierdolą i zrobią, że od 2022. Aha, no okay. Co i tak będzie dużą rzeczą, bo w tym czasie kilka partii wzięło i o kilku partiach wiemy. Front Narodowy wziął, AfD wzięła, Tino Chrupalla wziął osobiście, Vlaamsblok wziął przez pewnego senatora. No dużo by się tam znalazło bardzo ciekawych kwiatków. Nadchodzący rok będzie ciekawy, jeżeli chodzi o tworzenie list zachodnich. Tak, to ci powiem, że ku mojemu zdziwieniu tam chyba w Unii Europejskiej stracili cierpliwość i zaczynają ostro przykręcać śrubę. Wiesz co, może to już jest taki rodzaj degrandolady, że lepiej to wszystko wypalić do gołej ziemi i zrobić raz, bo widać, że te powiązania są tak głębokie, tak mocne, na tak wysokich szczeblach w każdym kraju europejskim. Tam nie ma wolnych przestrzeni, zielonych wysp. Wszyscy wszędzie, tak. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli będziemy mówić szczerze, to większość europejskiego życia politycznego jest przeżartego rosyjską agenturą, a jak nie rosyjską, to chińską. No pytanie, czy są w stanie się samo oczyścić? Bo tu... Znaczy pozytywną rzeczą jest to, że w ogóle o tym myślą, a nie ma takiego wypierania na zasadzie kto my, ale no nie, to oni. A u nas to niestety jest. Teraz przerzucanie się sędzią Szmytem to jest charakterystyczny dowód. Tak, nie, on nie nasz, on wasz. Nie, on nie nasz, on wasz. I to tak leci, wiesz. Tak, tu warto by było wspomnieć, że... Szmyt robi gorącego kartofla. Że to tak naprawdę nieważne, kto czy skąd był, czy coś, tylko ważne, że polskie instytucje są spenetrowane, zawiodłe i tu jest wina wszystkich, całej klasy politycznej, od prawa do lewa i trzeba to jasno powiedzieć. Nie ma co udawać, że to tolerowanie... Bo my się zajmujemy przerzucaniem błotkiem nawzajem, a nie myślimy o poważnych rzeczach i to jest ważne. Jeszcze ja podejrzewam, że za plecami tych wszystkich ludzi są suflerzy
rubaszkach, którzy mówią, no dawaj, dawaj, dawaj. Tak, tego rzućmy. Tak, do tego. tak, No. tak, dokładnie. No, zostawmy to. Swift. Przejdźmy do Swiftu. Swift, rosyjski Swift. Pod koniec 2014 roku rozpoczęto pracę nad nim. Potem wdrożono, jak zaczęły się sankcje i odcięto, to okazało się, że już ten rosyjski Swift jest. I teraz Interfax mówi, że według stanu na styczeń system działał w 20 krajach. Muszę Ci powiedzieć, że wyrwałem sobie resztki włosów z głowy, sprawdzając, gdzie to jest te 20 krajów i jak nic mi te 20 krajów nie wychodzi, chyba że wszystkie okręgi autonomiczne rosyjskie to policzymy za kraje, bo inaczej to już na pewno te 20 krajów nie wychodzi. Na pewno działa w Chinach, ale nie do końca, ponieważ jest pod nadzorem Ludowego Banku Chin i to nie jest tak, że tutaj Rosja, bo to rządzi tym Bank Rosji i tu nie jest tak, że Chińczycy tolerują to, co Bank Rosji robi na ich terenie. Tylko że przelewy przez ten rosyjski SWIFT idą do autoryzacji przez Ludowy Bank Chin i dlatego sobie trwają. Bo Chińczycy nie dadzą absolutnie możliwości tego, żeby jakaś obca sieć nawet przekazu działała na ich terytorium. Wiadomo dlaczego. No, ale tak, na pewno działa w Wietnamie, na pewno działa we wszystkich państwach Azji Środkowej, byłych republikach. Rosjanie twierdzą, że działa w Indiach, Indie mówią, że nie. Na pewno tak, tutaj właśnie to tak wygląda. Rosjanie mówią, że działa w Tajlandii. Napisałem, nikt o tym nie słyszał. No to wiesz, może to taka tajna sieć. No. Nie, no bo to wiesz, kto to zweryfikuje? Komu się będzie chciało? Komu się będzie chciało. No ale mówię, no może to taka tajna sieć, wiesz, służy, teoretycznie się nazywa ruski SWIFT, a służy i do czegoś innego. No ale o co chodzi? O to chodzi, że w ramach 14 pakietu sankcji, który wygląda na młotkowy wyraźnie, będą niestety europejscy eksporterzy obciążeni stwierdzeniem, jak wygląda ostatni nabywca ich towarów i usług. Czyli, że będą musieli sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to firma związana z Rosją, będą musieli sprawdzić, jaki jest sposób rozliczania tych transakcji i będą się musieli trzymać tego. I tu jest taki w świecie bankowym bardzo znany anagram Now your customer. Case. Tak. I to tutaj będą musieli bardzo ściśle tego przestrzegać. To ja mam do Ciebie pytanie. Jak to zweryfikować? Bo wiesz, jesteś sobie firmą w Polsce i chcesz coś teraz przyjąć, wysłać i tak dalej. I ty nie wiesz w sumie, a może to rosyjska firma? Nie, no to wiesz, musisz sprawdzić, czy przypadkiem twoi ludzie muszą sprawdzić, czy ta firma przypadkiem nie siedzi w interesach z Rosją, albo nie jest firmą rosyjską. Można to sprawdzić. No dobrze, moi ludzie, ja nie mam swoich ludzi, ja mam gąsiora, który tam leży i on za bardzo nie jest ogarnięty. Cała ta sytuacja powoduje, że to są jakieś kosmiczne rzeczy, bo to przecież nie będzie przez jedną firmę, tylko przez jakąś fasadową, coś tam. Firmy, które mają jakieś myślę, że tu chodzi o ukrócenie tego bezpośredniego handelku, wiesz, bo pośredni handelek zawsze będzie i to już ja myślę, że to się wszyscy z tym pogodzili, że pośredni handel będzie, ale pamiętaj, że ten pośredni handel jest dla Rosji bardzo drogi. Tak, bo to już napisał Moscow Times, że marże same w drodze to może być drugie 100%. Tak. 30 na jakąś spożywkę, na części samochodowe nawet po 100 coś. Więc tak. Także no wiesz, no skoro Rosjanie będą handlowali czymś, co będzie pioruńsko u nich drogie, no to proszę bardzo, dlaczego nie, prawda? No ale tutaj trzeba ukrócić bezpośrednie interesy, tutaj uderzmy się w piersi, my Polacy, te firemki, które sprzedawały konserwy na Białoruś, gdzie one poszły? Przecież wiemy, gdzie one poszły, prawda? Tak. Białorusini tylu polskich konserw mięsnych nie przejedzą. Ja tylko każdy Białorusin by musiał wyglądać jak baćka. Tak. Ja tylko bardzo proszę Pana Boga, żeby Ukraińcy nie znaleźli w jakimś magazynie rosyjskim przyfrontowym polskich konserw z datą
po 2022 roku, bo naprawdę byłby dym. No ale wiemy, że takie interesy były. No oczywiście nie tylko polskie. Tutaj nie ma co, że to my tylko tak, ale to wiesz, działało. I teraz jest ważne. To, co powiedziałeś na samym początku. Unia przykręca śrubę na przesyły tych rubelków w formie euro. A przecież ci ludzie, którzy są opłaceni właśnie przez te rubelki, po co oni są opłaceni? Nie tylko, żeby chodzić do telewizji i gadać głupoty, tylko po to, żeby umożliwiać kontaktowanie się ze sobą biznesów po obu stronach. Więc jeżeli oni nie będą mieli zapłacone, to też w jakiś sposób będą zrywane te więzi. No bo to też o to chodzi, nie? No a my tu mamy jeszcze ciekawe informacje dodatkowe na temat tego pakietu sankcji, bo okazuje się, że będą też sankcje na Białoruś za jej rolę w konflikcie. Zakaz, uwaga, i to jest bardzo ciekawe, zakaz importu technologii nawigacyjnych, zarówno okrętowych, jak i lotniczych, towarów luksusowych. A ty pamiętasz, żeby Białoruś miała jakiekolwiek porty? Zdarte takie, wychodzone ewentualnie. No właśnie. Ale że to do teraz nie jest zrobione, to mnie bardziej martwi. Towarów luksusowych też zakazano, eksportu ropy naftowej także, diamentów i wszelkich transakcji, które mogłyby zwiększyć białoruski potencjał przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowego. Tu ciekawe jest, że Unia dodaje po kolei do listy firmy objęte ograniczeniami eksportowymi, czyli praktycznie zakazem działania na terenie Unii, firmy z Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Turcji. I na koniec konkretny nóż w plecy. Zakaz usług przeładunku i ładunku gazu ziemnego skroplonego z Rosji przeznaczonego do krajów trzecich. Żeby nie robili takiego huba białoruskiego mówiącego, że to oni. Tak jest, dokładnie. Dobrze. Dokładnie. Zakazanie działalności w Unii firmom transportowym, w których co najmniej 25% kapitału rosyjskiego znajduje się także w formie rozproszonej. Proszę, no to bardzo ciekawe. No to jest to, co będzie. A teraz przechodzimy do następnego punktu programu, czyli mobilizacja, jak trwa, to szkodzi. Czemu szkodziła? Komu zaszkodziła? Tak. A to ja już może powiem, że o tym wczoraj troszeczkę mówiliśmy już. Liczę na jakieś dodatkowe materiały od ciebie. Jedziemy w takim razie. Zaszkodziła spółce Gazprom. Marzenia się spełniają. I o co chodzi? To jest wysokopłatne przedsiębiorstwo. Okazuje się, że mimo tego w porównaniu z rosyjską armią i producentami broni, to jest kompletny cienias. Dlaczego? Ponieważ sama premia wpisowa dla żołnierza walczącego na Ukrainie równa się rocznej pensji przeciętnego pracownika pracującego na polach naftowo-gazowych. Dokładnie, 120 000 rubli miesięcznie, czyli w przeliczeniu na dolary $1300. 210 startowego. Ja mówię o zarobkach w przemyśle naftowo-gazowym. A tak, a tu masz 210 startowego. Tak. No Dwa razy prawie więcej. 2 razy więcej i to jest 10 000 złotych, jeżeli chodzi o żołnierza, a około 5 000 złotych, jeżeli chodzi o takiego pracownika Gazpromu. Dobrze płatna, natomiast są płace wyższe i w zbrojeniówce, i jako żołnierze można też lepiej zarobić. Aleksiej Zacharow, prezes firmy rekrutacyjnej SuperJob. A ja miałem HHRU. Tak, a to jest druga. Sektor naftowo-gazowy może sobie pozwolić na przyciągnięcie pracowników wyższymi pensjami, ale państwo mało go nie zabiło, konkurując z kontraktami wojskowymi. Moskiewska firma Kasatkin Consulting. Co to jest? To jest dawniejszy Deloitte. W rosyjskim regionie w sektorze naftowo-gazowym zapragnie w tym roku 40 000 pracowników. Branża zwiększyła w pierwszym kwartale liczbę internetowych ogłoszeń o pracę o 24% w porównaniu z rokiem poprzednim, szukając nie tylko wykwalifikowanego personelu, ale także pracowników o jakichkolwiek kwalifikacjach,
co wynika właśnie ze wspomnianej przez Ciebie rosyjskiej platformy rekrutacyjnej HHR-u. W branży paliwowo-energetycznej są wolne stanowiska pracy dla elektryków, kierowców, mechaników, spawaczy, pracowników ogólnych, mechaników precyzyjnych, menadżerów sprzedaży, inżynierów projektu, projektantów, sprzedawców, architektów. Tak. Sprzątaczek brakuje. Tak, sprzątaczek brakuje organicznie w całej Rosji. Rosja jest cała nieposprzątana. Tak, zwłaszcza tereny powodziowe. Widzieliśmy wczoraj zdjęcia z Orska, tam bardzo dużo sprzątaczek jest teraz potrzebnych. Tak, w styczniu i lutym przeciętne nominalne wynagrodzenie w branży obejmujące pracowników zajmujących się wydobyciem ropy i gazu, usługami, rafinacją, transportem, rurociągami i magazynowaniem podniesiono i wyniosło 125 200 rubli. No tak, i to jest dokładnie to, co przeliczałem. Tu sięgasz do tych samych danych, które omawialiśmy wczoraj. Jak myślisz, jak to wpłynie na taki sektor? Wiemy o sankcjach, wiemy o... Ale tu jest jeszcze jedna ciekawostka, czyli mamy tych wojskowych 210 000 rubli. Co się okazało? I o tym nawet żaden z nas nie wiedział. Okazuje się, że za kontraktowe jest tak zwane kontraktowe, za które płacą władze samorządowe. I ta premia w Rosji Środkowej, czyli dla kontraktowego Spitera albo Moskwy, może sięgnąć nawet 1 000 000 rubli. Tak, to akurat wiedziałem. To się pochwalę, że roczna pensja taka gazpromowa, no to jest za podpis. Tak. Więc bardzo dla tych optymistów, którzy myślą, że przeżyją mięsne szturmy, to jest coś, co może spowodować, że pójdą i podpiszą. Chociaż tak wielu chętnych też nie ma na to. Ale to jest jeszcze jest coś do wyboru. Jeżeli pracownik nie chce walczyć na Ukrainie, dostępne są także kontrakty z producentami sprzętu wojskowego. Jeżeli się uda wykręcić od mobilizacji, a może się udać wykręcić od mobilizacji, jeżeli ktoś jest mniej zdrowy, w ten sposób w tej chwili, że na wojenkomacie podpisze 5-letni kontrakt z producentem sprzętu wojskowego i tam sobie wyjedzie. Więc tutaj dlaczego? Dlatego, że już praktycznie bazę rekrutacyjną dla zbrojeniówki całkowicie wyssał wojsko i służby. Bo okazuje się, że oprócz wojska jest jeszcze Rosgwardia, są jeszcze milicje, BARS i one też oferują kontrakty. Ale chcesz mi powiedzieć, że idzie do wojenkomatu ktoś, nie wiem, z niedowładem ręki? Tak jest. I on mówi, tak być. To ja idę na 5 lat robić czołgi i w fabryce czołgu masz 300 ludzi, tu ten kulawy, tu jedna roga. Tak się może zdarzyć, bo to są ostatnie właśnie. Dlaczego? Dlatego, że jak wiesz, był pobór i jest mobilizacja. No więc tutaj z Samary doszły takie nowiny, że zakwalifikowali między innymi pracownika, tak jak mówisz, pracownika firmy tramwajarskiej z niedowładem prawej ręki po wypadku miejscowej firmy. No, do wojska. Na co on powiedział, że on nie będzie w stanie nosić kałasznikowa, prawda? AK-74 on nie uniesie. No to przynieśli mu szkolny, powiedzieli spróbuj. Jak mu zaczął wypadać z ręki, to podrapali się po głowie i powiedzieli jesteś na liście zmobilizowanych, ale możemy cię wybronić pod warunkiem, że podpiszesz kontrakt. Podpisał właśnie ze 103. fabryką i tamże pojechał. I takich przypadków jest ponoć sporo. Trochę to przeczy temu przyspieszaniu produkcji wojskowej, no bo jeżeli napchasz sobie takich ludzi, to wiesz, ciężko będzie wyrobić jakieś normy albo są różne wojenkomaty, przecież teraz
mówiło się w Buriacji o tym, że ranni, którzy byli po ciężkich ranach, to właściwie to oni nie powinni wrócić na front, ale oni powinni w Buriacji zajmować się produkcją sprzętu dla frontu. Między innymi tutaj tym rannym, zwłaszcza inwalidom, zaordynowano produkcję dronów. No, nie wiem jak to będzie, bo to jest w zakładzie, który jest de facto zakładem mięsnym, ale prace trwają. Ja nie wiem nawet jak ja to mam skomentować w tym momencie. No wiesz, tak, cały wysiłek, jak to skomentować? No Mateusz, cały wysiłek dla frontu. Tak, cały wysiłek dla frontu. Tylko jeść nie ma czego potem. No jeść nie ma czego. No, to przecież skarżą się, ja mówiłem, że odtąd w Tambowsku, odkąd w Tambowsku zaczęli robić w tej wielkiej fabryce chleba, zaczęli robić drony, to się skarżą się konsumenci, że w niektórych bochenkach się śrubki pojawiają. Zmiana produkcji na szybko. Zmiana produkcji, powiedzmy, że ten wydział dronowy nie jest tak bardzo sterylny. Nie, no. Zostawmy to, może przejdźmy do chińskich producentów AGD. Jak to wygląda, bo... Jeszcze może jedźmy dalej, bo tutaj są ciekawe historie. Mianowicie walka Gazpromu o pracowników i wybranianie pracowników spowodowało, i tutaj imobilizacja spowodowała, że Rostek musiał podnieść pod koniec zeszłego roku pensję o 17,2% i dyrektor generalny Czemezow, ten, który się właśnie starł z Szojgu, powiedział Putinowi: nadal potrzebujemy ludzi. Wiele naszych obiektów pracuje w dni wolne, święta i w nocy. Czyli dalej to będzie trwało. Dalej będzie ta walka trwała. I jak wpływa sama mobilizacja? Według szacunków firmy audytorsko-doradczej Finexpertiza udział pracowników poniżej 30 roku życia w rosyjskim rynku pracy spadł w końcu 2022 roku do 14,9%. A to są jedyne dane, które mieli. Ciekaw jestem, jak wyglądają dane za 2023 rok, bo pewnie są jeszcze niższe. No, może być, że koniec końców zostanie im z 10%. Dziś czytałem artykuł, że tak naprawdę w wojnę na Ukrainie 1 milion młodych Rosjan jest zaangażowanych lub było zaangażowanych. Tak jest. Więc to jest ja niesamowite. Nawet czytałem, że 1 150 000 i to jest bardzo możliwe. W ubiegłym roku, jak to Finexpertiza twierdzi, napływ netto zagranicznych migrantów do kraju wyniósł 110 000 osób. Przy czym nie bardzo wiadomo, czy to był napływ stały, czy to był napływ czasowy, ale wiadomo, że to jest mniej niż 1/4 poziomu z 2021 roku, ostatniego roku statystycznego przed wybuchem wojny. Słuchaj, to chyba będzie nawet mniej, bo były informacje, że co roku przyjeżdża na pobyt czasowy do pracy takich sezonowych nawet 5 milionów pracowników z Azji Centralnej. 110 000 to jest ułamek. Tak, to jest ułamek. Więc tak. Ja też czytałem tą informację i tak się zastanawiałem, że to może chodziło o pobyt jakiś dłuższy. Może chodziło o te dłuższe, te 500 000 wtedy jest na stałe tych pracowników i to jest możliwe, że to było 500 na stałe. Plus sezonowi 5 milionów, których też nie ma, więc to jest niesamowite, jak w tym momencie duży problem jest z ludźmi w Rosji do pracy. Tak, tutaj jest taka ciekawa historia, że niektóre firmy, zwłaszcza te na Syberii i w Arktyce, wprowadziły politykę gorących posiłków 3 razy dziennie, regularnych badań lekarskich pokrywanych przez pracodawcę oraz przyprowadź znajomego i zarabiaj, i oferują od 50 do $100 na każdego pracownika. To na zachodnie standardy jest nic, ale w Rosji wystarczy na zakup minimalnej ilości żywności niezbędnej dla jednej osoby na miesiąc. No, tak. Jest też jeszcze tam korporacyjny odpoczynek.
takie tam stwierdzenie było, nie mam pojęcia, co się kryje. Co to może znaczyć? No to wiesz, to może być równie dobrze to, że na przykład słuchaj, na przykład jakieś ćwiczenia fizyczne, tak, z karabinem korporacyjnym tydzień czasów zagranicznych w Ukrainie, czy coś takiego. Zakarow, super job, powiedział: zachęcaliśmy do przechodzenia terminowego na emeryturę, zwłaszcza robił to przemysł naftowy. Sam pamiętam billboardy: zbliżasz się do wieku emerytalnego, oto duża premia dla ciebie i pożegnamy cię z honorami, by zrobić miejsce młodszemu pokoleniu. Teraz po tych billboardach nie ma śladu, wszystkie firmy wycofują się i zachęcają personel, aby pracował tak długo, jak będzie miał siłę i będzie to możliwe. Tak. To jest ciężka praca. Bardzo ciężka, zwłaszcza w Arktyce czy na Syberii. No i tutaj wiesz, no już nie dość, że nie ma chętnych w ogóle do pracy, to jeszcze nie ma chętnych tam. Tam w ogóle mało ludzi jest, więc też chętnych będzie mało. No właśnie. Tak. Wracając, sprzęt AGD. Południowe Chiny, producenci, ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale południowe Chiny to jest takie zagłębie produkcyjne sprzętu AGD, najczęściej średnie i niezbyt duże firmy, różne Guadongi i tak dalej. Oni to składają z elementów, sprzedają, to jest dosyć tanie. Producent sprzętu AGD z południowych Chin. Trudności z wysyłką produktów do Rosji nie z powodu problemów ze sprzętem, ale z powodu sankcji wprowadzonych przez chińskie banki, które ograniczają płatności za transakcje z Rosją w obawie przed amerykańskimi sankcjami. Do regulowania płatności za swoje towary elektryczne firma z siedzibą w Guadong rozważa korzystanie z brokerów walutowych działających wzdłuż granicy Chin z Rosją. Brokerów, żeby załatwić sprawy płatności faktury. To jest tego typu historia. Dalej, mali chińscy eksporterzy. Bardzo tutaj jest, The Straits twierdzi, że chińskie banki, jak wycofują się z finansowania transakcji związanych z Rosją, chińskie firmy zwracają się do małych banków działających na granicy i podziemnych kanałów finansowania, takich jak brokerzy pieniężni, a nawet zakazanej kryptowaluty. Inne całkowicie wycofały się z rynku rosyjskiego. Po prostu nie da się prawidłowo prowadzić interesów za pomocą oficjalnych kanałów, powiedział Wang, ponieważ duże banki potrzebują pół roku na rozliczenie płatności z Rosją, co zmusza go do, jak powiedział The Straits, korzystania z niekonwencjonalnych kanałów płatności lub ograniczania działalności. Ale to jest wszystko doliczone Rosjanom. To jest, tak, on powiedział, że to jest wszystko doliczone Rosjanom. Od zeszłego miesiąca chińskie banki zintensyfikowały kontrolę transakcji związanych z Rosją lub całkowicie wstrzymały działalność, by uniknąć amerykańskich sankcji. Transakcje między Chinami a Rosją będą w coraz większym stopniu odbywać się podziemnymi kanałami, ale te metody niosą ze sobą wielkie ryzyko, odpowiedział szef Izby Handlowej w południowo-wschodniej prowincji Chin, który reprezentuje chińskie przedsiębiorstwa mające interesy w Rosji. Osobiście poprosił o niepodawanie imienia i nazwiska. Amerykanie, jak powiedział, naciskają na opcję Know Your Customer, czyli musielibyśmy załatwiać wszystko przez banki, które transakcji zakazują. Więc niektóre z naszych firm już obecnie dokonują płatności w kryptowalutach, mimo że wiemy, że zakazane są one w Chinach od 2021 roku. Jak długo mogą brać na siebie ryzyko i wszelkie problemy te firmy? Ja rozumiem, Rosja jest bardzo duża. To są nieduże firmy, to ja właśnie, myślę, to że jest to tak dla nich góra. Bardzo duża rynek zbytu. Jeżeli jest się małą firmą, no to te 100 milionów ludzi, czy te 140 milionów, to jest całkiem dużo ludzi, którzy mogą kupić twoją lodówkę, zwłaszcza, że będziesz miał pewnie wysoką marżę. No ale ryzyko i te problemy, wiesz, tam się mogą pojawić oszustwa, bo wszędzie, gdzie masz jakichś koników, niekoników, transakcje na 2-3 banki i coś tam,
to biznesowo to się nie klei. Jeżeli to będzie utrzymywane, no to te firmy w pewnym momencie też zrezygnują chyba z tego, albo ta marża będzie już 200% czy coś. No tak. Przy czym wszystkie banki, które obsługują małe transakcje, odnotowały w zeszłym roku spadek aktywów swoich rosyjskich spółek zależnych. Nawet te większe, czyli China Construction Bank o 14%, Agricultural Bank of China o 7%, ale Industrial and Commercial Bank of China 43% wzrost aktywów rosyjskiego oddziału. Z czego to wynika? No z wszystkich mniejszych poszli do tego jednego, nie? Nie, oni rozliczają ropę. Tak samo jak Bank of China. To nic dziwnego. No tak. Nic dziwnego, że im wzrosło. To jest jedyny rodzaj działalności, który w tej chwili i Chiny dopuszczają w takich ilościach, jakich się życzy. Firma chemiczno-maszynowa z prowincji Jiangsu od 3 miesięcy czeka na otwarcie konta w Hilin Hanhan Rural Commercial Bank. I to dlaczego? Na otwarcie konta? Na otwarcie konta, tak. Nie na dlaczego? przelew. Nie, na otwarcie konta, dlatego że otwarcie konta jest niezbędne, ponieważ to jest bank tak naprawdę wiejski, żeby można było pobierać jakiekolwiek płatności w handlu z Rosją. 3 miesiące na otwarcie konta, 6 miesięcy na załatwienie transakcji, razem 9. To można stworzyć młodego Rosjanina w tyle czasu. Dokładnie. Dokładnie. I teraz tak, można ewentualnie działać w ten sposób, że się sprzedaje AGD, to transakcje trwają, natomiast nie są całkowicie blokowane. Prawdziwy problem, co powiedzieli Chińczycy, zaczyna się wtedy, kiedy na przykład sprzedajesz sprzęt ciężki, a sprzętem ciężkim może być na przykład w tej chwili koparka i tego nie załatwisz. Zrezygnowaliśmy z rynku rosyjskiego. Ostatecznie nie otrzymaliśmy ze strony rosyjskiej płatności przekraczających 10 milionów juanów i po prostu się poddaliśmy. Proces pobierania płatności jest niezwykle irytujący, zabiera mnóstwo czasu i czasem kończy się na niczym, powiedział menadżer właśnie z takiej firmy, która eksportowała kopareczki. Tak, ja chyba czytałem tą wypowiedź, to było ponad $1 milion chyba. 1,4 miliona. Tak, dokładnie. No tak, Pan Wang powiedział, że tak. Ten klin wbity gospodarczy między Rosją a Chiny jest chyba bardziej uciążliwy niż te sankcje na ropę. Powiem tak, ta wizyta Jelen się jednak opłaciła bardzo. Tak samo jak Blinkena. Tak, ale to już jest, wiesz co, końcówka, bo to się zaczęło od początku roku, więc w końcówce zeszłego roku chyba był podpisany ten pakiet sankcji z tymi sankcjami wtórnymi na instytucje finansowe i to widać bardzo mąci. Mamy maj, tak. Czyli to już jest prawie pół roku, gdzie temat został nierozwiązany wciąż. I dochodzą coraz to kolejne, czy to tureckie banki odmawiają, czy to właśnie chińskie. Jest to dobra sankcja, jest to bardzo uciążliwe. Aczkolwiek Rosjanie dopiero to odczują pewnie za kolejne 3 miesiące, pół roku, bo to zawsze mamy te takie opóźnienie. Nie? Mateusz, jak nie wpłyną te płatności, na które liczą te małe i średnie firmy, bo to nie jest prawda, że Chiny stoją wielkimi koncernami, Chiny stoją właśnie tymi firmami MSP. Tak, tam 10-15 osób i... To powiedział szef jednej z dużych korporacji chińskich, która się zajmuje produkcją maszyn rolniczych. On powiedział, że my nie jesteśmy praktycznie producentami, my jesteśmy montażystami. Mamy, uwaga, 100 kooperantów, z których każdy dostarcza nam części i my z tego montujemy maszyny rolnicze. No tak. Czyli jeżeli tym kooperantom się zacznie dziać źle, no to te firmy też to odczują.
Okej, tylko pytanie, czy bezpośrednio wtedy Rosjanie rozmawiają z tymi małymi kooperantami na duże tematy, tylko z dużymi, nie? Rosjanie rozkładają ręce i mówią Moskwa. A Moskwa łapie w tym momencie za telefon, dzwoni do Pekinu i podobno Pekin udaje Greka. My? Ależ skądże? No to pewnie jakieś zatory płatnicze na granicy, skądże? Tak piszą Singapurczycy. Okay. Co prawda nie ma tam określenia udawać Greka, ale może to nie jest popularny zwrot w Azji. Tak, ogłupia. Gra foolish game, tak. No będą też pewnie chcieli coś negocjować Chińczycy. Na pewno. Znajdą się ustępstwa, gdy Rosjan przyciśnie bardziej. No tak, dokładnie. Okay. Było 2 milionerów. Było 2 milionerów. Jeden to był Andrzej Gurjew, miliarder, sankcjonowany. Drugi, taki potentat też na wygnaniu, Aleksandr Gorbaczow. Twierdzi, że Gurjew jest winien miliardy w postaci akcji Fosagro, które jego zdaniem zostały niewłaściwie sprzedane sojusznikowi prezydenta Władimira Putina bez jego zgody. Gorbaczow stara się odzyskać 1/4 udziałów Gurjewa w Posagro w ramach sporu, który toczy się od lat. Znaczna część majątku Gurjewa pochodzi z jego ponad 48% udziałów w kontrolowanym przez jego żonę i niego producencie nawozów, czyli ten Fosagro. Czyli Gorbaczow stara się zabrać część naprawdę majątku Gurjewowi, a w 2023 roku wartość przedsiębiorstwa tego giganta przekroczyła 11 miliardów dolarów. Na Gurjewa po raz pierwszy nałożono sankcje w 2022 roku, a Brytyjczycy postrzegają go jako jednego z ludzi, których Putin wykorzystuje do wspierania rosyjskiej gospodarki wojennej. Według Bloomberg Billionaires Index jego majątek wynosi 10 miliardów dolarów. Teraz jak powstał ten majątek? Jak powstała ta umowa? W 2005 roku, siedząc na krawężniku przed pubem na sauną, stukaliśmy się piwami, powiedział Gorbaczow. I wtedy Gurjew powiedział tak: o swoje 25% nie martw się, są pod moją przykrywką, póki nie zamkną przeciw tobie sprawy karnej. Nigdy nie rozmawiałem z Gorbaczowem o jakichkolwiek porozumieniach, ponieważ takich porozumień nie było, powiedział Gurjew. Po piwku byli, mógł zapomnieć jeden. Tak, Gorbaczowa to oszukańcza konstrukcja. I Gorbaczow zrealizował swoje 5% opcje w 2007 roku za 20 milionów dolarów tylko, ciekawe czemu, i nie ma do niczego prawnego tytułu. Gurjew kupił Mittenhurst, rezydencję w Highgate w Londynie, to jest największy prywatny dom w mieście, w 2008 roku, a Gorbaczow twierdzi, że skorzystał ze wspólnej puli pieniędzy duetu ustalonej na krawężniku za sauną. A no powiem ci, ustalenia na krawężniku za sauną brzmi dobrze. Tak jest. Teraz wygląda to tak, że prawnicy Gurjewa twierdzą, że ten dom to wcale nie został kupiony wspólnie i twierdzą, że nie ma obściaka, czyli w mafijnym slangu takiej wspólnej puli pieniędzy razem. Gurjew i Gorbaczow zaczynali przez sprzedaż wódki i dżinsów, że tak powiem, w młodzieżówce Konsomołu. Razem zbudowali giganta nawozowego, korzystając z kontaktów z Konsomołu. No i tutaj, prawda, zarzuty Gorbaczowa obejmują nieformalne i budzące wątpliwości praktyki biznesowe, jak tworzenie przez Gurjewa fałszywych dokumentów, datowanie kluczowych dokumentów z datą wsteczną, przenoszenie majątku i posiadanie aktywów w Wielkiej Brytanii za pomocą podejrzanych struktur korporacyjnych, między innymi związanych z organizacjami arabskimi, które mogą być terrorystyczne, oraz instrukcje dotyczące niszczenia dowodów w Rosji. Teraz ciekawostka. W
ciągu dekady po upadku ZSRR Gorbaczow i Gurjew blisko współpracowali pod skrzydłami ówczesnego najbogatszego człowieka w Rosji Michaiła Chodorkowskiego. I to, jak Chodorkowskiego aresztowali, podobno Gorbaczow zgodził się wziąć na siebie wszystko, żeby chronić swojego przyjaciela i w obliczu zarzutów karnych uciekł z Rosji w 2003 roku. Powiedział: straciłem wszystko, żeby chronić Gurjewa, moja kariera, moja reputacja, mój kraj i moja firma. A Gurjew w tym czasie blisko współpracował z sojusznikiem Putina Władimirem Litwinienką, by uratować imperium biznesowe, a następnie oszukał Gorbaczowa, sprzedając jego udziały Litwinience. No i Litwinienko posiada obecnie 21% udziałów w Fosagro, przy czym Gurjew ma krycze w ten sposób. No i tutaj twierdzą prawnicy Gurjewa, że to on, dlatego że przyjaciel wziął wszystko na siebie, to on mu zafundował tą luksusową tutaj, prawda, emeryturę w Londynie. Tak. Okay. Prawnicy twierdzą Gurjewa, że Gorbaczow przestał pracować w 2003 roku, a Gurjew finansował jego ekstrawagancki styl życia przez prawie dekadę. Tak po przyjacielsku. Tak po przyjacielsku. I co, teraz oni się procesują? Wiadomo. Tak. No wiadomo o tą 1/4 akcji, którą to rzekomo Gurjew spylił Litwinience, nie pytając Gorbaczowa, a Gorbaczow mówi, że to jego. Myślisz, że jest w stanie coś takiego wywalczyć? Nie, ja myślę, że jest w stanie wywalczyć jakieś tam odszkodowanie. Zdaje się, że ten Gorbaczow to jest już trochę golec, więc mu tak bardzo zależy, żeby trochę jeszcze tą kasą poświecić i tego domku nie sprzedawać, co by mu się tam, wiesz, nie bardzo tamtego. No ale tutaj no, sytuacja jest taka nieciekawa. Widzisz, jak to widać, jak to te rosyjskie majątki powstawały na krawężniku za pubem w 2005. Tak. Fajna historia. No. A teraz co? Trochę zimniej. Tak, trochę zimniej. O co chodzi? Arctic LNG 2. Po pierwsze, zaczynają mu grozić sankcje w ramach 14 pakietu, ponieważ Unia Europejska powiedziała, że nałoży sankcje na wszystkie firmy, zarówno europejskie, jak i światowe. Japonia słyszy, że które będą uczestniczyły w projekcie Arctic LNG 2 na Morzu Karskim. Teraz się okazuje, że wartość całego tego kompleksu to jest 25 miliardów dolarów i to właściwie 25 miliardów dolarów trzeba było tam włożyć, ale nie bardzo jest skąd. Potrzebni tacy, co się nie będą bali sankcji i to wdrożą. I to bogaci. Tak, a Moskwa obiecała, że do 2030 roku trzykrotnie zwiększy produkcję LNG, aby przychody wynosiły co najmniej 35 miliardów dolarów. Obecnie jest w tej chwili 4. co do wielkości eksporterem LNG na świecie, ale coraz mniej tego LNG idzie do Europy czy do Stanów. Natomiast jeżeli nałoży się ograniczenia na Arctic LNG 2, to Rosja zacznie spadać, a nie tylko pójdzie wyżej. Dlaczego? Dlatego, że już sankcjami objęty jest Sachalin 2 na Dalekim Wschodzie i Jamał. Czyli tutaj już jest nie najlepiej. Amerykańskie sankcje działają zaskakująco dobrze. Tutaj naprawdę wyprzedzają konkurencję. Zablokowali Arctic LNG 2, zanim w ogóle rozpoczęto produkcję, zablokowali statki, ponieważ nałożono sankcje na ich operatorów, zanim w ogóle mogły zostać dostarczone. Ze wszystkim innym, jak ropa naftowa czy flota cieni, sankcje są reaktywne, tu były aktywne. I to powiedział Malt Humpert, założyciel Arctic Institute, ponad dekady monitoruje ekspansję Rosji w rejonie. O co chodzi? Statki warte miliony dolarów, właściwie setki milionów dolarów, ugrzęzły w suchych dokach w Korei Południowej. Dlaczego? Nikt nie może ich ani wykupić, ani wydzierżawić. Gaz pozostaje, ale uwięziony. Tutaj się robi problem. Dlaczego? Dlatego, że Arctic LNG jest na obszarze zamarzniętym. Wobec czego co?
No właściwie to trzeba by było tutaj flotę cieni, no ale okej, ale tutaj Unia obiecała sankcje na wszystkich, którzy ten LNG przepompowują albo ten LNG pompują, czyli tutaj jest problem. No i ten zamarznięty obszar, czyli trzeba by było lodołamacze. No trzeba by było lodołamacze. No jak trzeba by było lodołamacze, no to skąd je trzeba wziąć? No i co się wzięło? I tutaj bardzo ciekawe. LNG-2 wymaga wyjątkowego typu statku albo lodołamacza, który może przejść przez nawet gruby lód. Zamówiono 21 tankowców klasy lodowej i teraz będzie ciekawe. Należą one do południowo-koreańskiej firmy Hanwha Ocean Co. Tak, która akurat zerwała ten kontrakt. Tak, i Mitsui OSK. Kontrakt został zerwany, tak. Obecnie szuka się nowych. W stoczni Zwiezda budowane są zbiornikowce LNG, które mogą przejść przez gruby lód, ale nawet one są w tej chwili opóźnione przez sankcje. Tam jest alternatywna flota jest niemożliwa, ponieważ na 7500 tankowców różnej wielkości, gazowców, w całej branży LNG jest ledwo 700. To ja może dodam jeszcze informację, bo tam chyba był jeszcze jakiś wątek japoński, że w Japonii też zamówili, natomiast Japończycy odpowiedzieli, że ze względu na braki rąk do pracy, tak jest, przedłuża nam się na czas nieokreślony, że nie wiadomo tak, kiedy. Powiedzieli, że do 2035 roku. Tak, jest to po prostu odsunięte tak długo, jak Putin będzie żył. Prawdopodobnie nie dostaną tych statków. Drugi temat. Na świecie w tym momencie mamy boom, jeżeli chodzi o odbiór LNG i wszystkie stocznie, które budują statki, gazowce, które mogą dostarczać LNG, mają kontrakty potąd. Tak jest. Tak jak z samolotami, jeżeli masz kraje, które ustawiają ci się w kolejce i chcą tych gazowców na za 5 lat i tak dalej, to ty nie masz potrzeby brać do kolejki sobie Rosję, żeby się narażać na jakieś sankcje wtórne czy coś takiego. Dokładnie taka sama sytuacja będzie z samolotami, gdzie kolejka oczekujących jest na wiele lat do przodu, a Rosjanie w tym momencie łatają, szrotują coś tam, gdy kiedyś to się skończy. To w ogóle jest niemożliwe, samolotów nie dostaną. Natomiast, czy jest ci znana firma Comac? Coś mi mówi, ale... Comac jest w tej chwili jednym z największych producentów samolotów pasażerskich w Chinach. Ostatnio właśnie wypuścił wąskokadłubowego C-919, już chwali się 1000 zamówień, z czego większość nawet nie jest opcyjna. No oczywiście większość z tego 1000 to są zamówienia chińskich regionalnych przewoźników. Natomiast drugie co do wielkości to zamówienia rosyjskie. Okej, ale czy dostaną? Bo... Widzisz, trwają rokowania nad transakcją. Tu się pojawia temat części. Jeżeli będą części zachodnie, to niekoniecznie mogą dostać Rosjanie, bo to będzie, sankcje wtórne, nie? Mogą zostać nałożone. Oczywiście, że tak. No to tutaj jest taki problem, że weźmiecie Comaki C-919, weźmiecie wyłącznie z chińskim sprzętem i wyposażeniem i zapłacicie ropą i gazem. I co teraz wychodzi? I wychodzi, że ta chińszczyzna będzie dla Rosjan, taki jeden C-919 będzie w cenie 1,8 najnowszego Airbusa A321 Neo. Klient płaci, to się dostarczy. Kto bogatemu zabroni? Tak. I to jest kilkaset sztuk. Wiesz, oni chcieli 600 sztuk do 2030, tylko że oni mieli sami produkować. A to teraz u Chińczyków zamówią jednak? Chińczycy powiedzieli, że nie da się w przewidywalnym czasie przenieść produkcji do Rosji. No przecież nie chcą przenosić do Rosji. Po co? Po co technologię oddawać, fabryki, know-how? Tak. Rosjanie tak kupią, jak będzie trzeba.
Tak, no i to mamy chyba wszystko, jeżeli chodzi o te sankcje. Tak, tu mamy wszystko, tutaj się nam, że tak powiem, kończy to, co powiedzieliśmy, nawet dodaliśmy ten komak, który się teraz w ostatniej chwili ujawnił. No i tak, jeżeli chodzi jeszcze o sam koniec tego ogona, rosyjska flota przewoźników lotniczych, w tej chwili jej dostępność wynosi według obliczeń zachodnich w porównaniu z tym, co było w styczniu 2029 roku. 2022. Tak, 22 za bardzo roku. W przyszłość pobiegłeś. Za bardzo w przyszłość, tak. 2022 roku w tej chwili dostępność wynosi 34%. Tego, co było wtedy, tak? Tak. Ja bym nie był takim optymistą, bo przez ten kraj afrykański bardzo dużo tego sprzętu poszło, części zamiennych, bardzo duża afera była, Ghana chyba dostarczała, nie pamiętam, czy Gabon. Kurczę. Tak, ale tutaj to jest taka rzecz, że zależy, bo widzisz, nie wszystkie bacze Airbusów mają części dokładnie wymienne i między sobą. Tak, ja wiem. Rosjanie też kupowali najnowsze 320 i do tych najnowszych 320 części zabrakło najszybciej. Owszem, te stare 320, które miały mniejsze linie, na przykład 7, na przykład Sibier, na przykład miała tam Wołga-Dniepr trochę, no to oczywiście jak najbardziej te części są i są sprowadzane przez Afrykanów i sprowadzane przez Azję. A czy były, bo teraz... Były, bo teraz przymknęli to rudełko. Przynajmniej te afrykańskie, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. To azjatyckie pewnie też przymkną, bo to kontrola podzespołów w Airbusie jest pod pozorem bezpieczeństwa, zachowania bezpieczeństwa jest bardzo, bardzo wysoko postawiona. Między innymi dlatego analitycy mówią, że Airbus nie może przejąć większej części rynku Boeinga, chociaż Boeing ma taki straszny kłopot, ponieważ ma nieprawdopodobne procedury bezpieczeństwa i to wszystko zajmuje czas. A ma nieprawdopodobne procedury bezpieczeństwa, żeby go nie złapali tak jak Boeinga na jakimś błędzie i nie złapali, że te części, że na przykład tak jak się zdarzyło kilkukrotnie w Boeingu, że kupiono od nieznanego dostawcy, kupiła linia lotnicza od nieznanego dostawcy części regenerowane. I nastąpił wypadek. Dobra, no to chyba w tym momencie jest dobry czas, żeby się pożegnać. Dajcie znać w komentarzach, który z materiałów, które przygotował Marek, najbardziej Wam się podobał. Jeżeli oglądaliście po raz pierwszy, a chcecie oglądać co środę Marka, żeby Wam nie wypadła lupa gospodarcza z Waszego programu, naciśnijcie klawisz subskrypcję i dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienia. Dodatkowo wyświetlamy chyba już z 15 materiałów w tygodniu, więc nie tylko Marek, ale też inni współprowadzący. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linków w opisie pod filmem.